Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. Dzisiaj wydaje się, że dzień przerwy od prac budowlano-remontowych. Od rana wezmę się za przepranie swoich ciuchów roboczych, bo koszulki są mocno przepocone. Spodnie też po tygodniu nadają się do prania zdecydowanie, no i moje adidaski. Także zaraz wstawię pranie, dziewczyny robią śniadanie, siostra z żoną robi śniadanie i zobaczymy, co dalej będzie się działo tego pięknego dnia. O, tutaj siostra M korzysta z drabiny, zrywała papaję. Did you manage? O. Wow, będzie papaja do śniadanka. Kawka, pranko, rozwiesi się sznurek, powiesi się ciuchy na słońcu, także będą wyschnięte w kilka godzin na pewno, bo słońce jest dzisiaj zacne, temperaturka też jest zacna, także biorę się za wstawianie prania. No i karuzela już się kręci, ale woda się prasta. Bo no, trzeba tutaj codziennie zmieniać koszulkę, a przynajmniej powinno się. Jak się nie zmienia, to ona jest przepocona, no i wyskakują potówki na ciele. Także dzisiaj się wypierze, dzisiaj się nie popracuje, dzisiaj się odwiezie siostrę do Siquijor i dzisiaj się podpoczywa. Podpoczywa się trochę dzisiaj, tym bardziej, że jest bardzo ciepło dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Ale pora na śniadanie. A w tym momencie zapraszam Was na spacer. Idziemy inną drogą do ziemi, która jest nasza, w naszych rękach, z tym, że nie było tam geody tak jak tutaj, nie ma tam punktów orientacyjnych dokładnie i żona też nie wie dokładnie, gdzie granice tej działki są. Zobaczycie, jak tam mniej więcej jest na górze. Dogrywam to już potem, po spacerze, a będzie przed spacerem. Tutaj wkleję Wam mapkę, bo okazało się, że już robią tam drogę. I tutaj jest mapa właśnie, gdzie jest Google Mapy. Widać, że tam droga jakaś niby jest na mapie teoretycznie, ale jak się tutaj jedzie, to widać ciężką maszynerię, że robią tam drogę. Muszę po prostu podjechać w miejsce, gdzie robią tą drogę, wziąć drona, przelecieć się, zobaczyć, jaki jest postęp prac, dokąd ta droga będzie prowadziła. Dogramy resztę już po spacerze. Także idziemy na spacer. Tu jest nasz domek, a my idziemy tam na drugą stronę. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale idziemy tędy. Musiałem zrobić cięcie, no ale tam jest nasz dom, tam widać łódź, tam jest nasz dom. Idziemy tędy. Tu jest dom też rodziny. O, tu widać, wypalają śmieci. And then We'll just ask for. where the road is. Because Musimy się zorientować, gdzie jest szlak pieszy, żeby dotrzeć na miejsce. O, zmieniamy drogę tutaj. Rodzina nam pokazuje, którędy trzeba iść, więc będziemy szli obok kościoła. O, jak widać, cała droga wyschła, także z naszego węża już się nie leje. Muszę wziąć z plaży więcej takich kamieni dużych i położyć tutaj, bo one nie są tak głęboko wkopane. Tam już wychodzą z ziemi, jak widzicie. O, tu ktoś rozgrzebał, może jakiś zwierzaczek. Trzeba tu położyć kamienie, żeby jakimś dużym samochodem tu nie wjeżdżali, żeby się nie popsuły te przewody z wodą. Nasz tour guide. I will video you.
To the right. O, baboy. Oh, poor Bobby. Leży sobie świnka. Mały hiking. O, nasz tour guide nie wie, w którą stronę idziemy, czy prosto, czy w lewo. Idziemy w lewo. The tour guide don't know where to go. We don't recommend that tour guide if you are coming to Sikihor. Remember, this is free of charge. Goodness. How do we go down? Roll. Hala. Oh. O, mój operator kamery się przewraca. What's tawag ani red with black? I don't know. Can we take a rest? Di ako bigyan ninyo. Ayaw. Welcome. See? It's so pretty without the trees. Drone ka. You did not bring the drone. And then... Według internetu, jak sprawdzałem, są aplikacje, strony, gdzie można sprawdzić, postawić pineskę na mapie i ile metrów nad poziomem morza jesteśmy. Wynika z internetu, że jesteśmy tutaj jakieś 20 do 25 metrów nad poziomem morza. Tam widać morze. Jakby tych drzew nie było, to będzie piękny widok na morze. Idziemy dalej. The land that's supposed to pickaxe and us journey by. O, There, overlooking if the trees are not there. So if this is, it's beside. That way? Abot ang coral. So the sea level was up here. Look at coral. korale są. Także kiedyś w starych czasach albo tu nanieśli korali, albo poziom morza był aż dotąd. Może nie był poziom morza dotąd, może się po prostu spiętrzyła wyspa i wyniosła w górę. O, ale drzewo! Zobaczcie na to drzewo. Avatar. Beautiful. Where's my land, bro? Przyszliśmy tutaj, bo żona szuka swojej ziemi. Picnic place. No. Maybe up there. No, it's not higher than this. No tutaj jest ponad 2000 metrów ziemi w naszych rękach. The house is concrete. No, there's There used to be a baboy here, I think. Wala ako mga mais ang kao or tubo. This is cassava. Bantay, matusok ka anang. Cassava? Yeah, this. Which one? This. Aha, to jest cassava. And you eat the root? No. Ah, there, can't you pick? I think this is for yours or there? The other side. Kinsa rin nagbaligya? Ha? At yung lupa ah. No, Tan ako no. Kaya ako sa mga pagpapalit yun.
try to kiss. No, don't. The fruit of life. I don't know, it will make you, return you back to I 3 think years this old. is on the left side. There is no trail. Alexander smells like an old man drink because of the breathing. Nasa kaagi. There's no trail, so let's make one. Ah, there is a trail. Hello. Cool. Careful, dear. Kapunda ba na ba yun? Mint ni hoy, mint. Mint. Mat. Mint ni. Mint leaf. Sa backyard. Gagaya ko. I tutaj nie ma problemu, żeby kogoś podejść i porozmawiać i spytać. I osoba, która zamieszkuje ten dom, powiedziała, że ta ziemia, która jest w naszych rękach, jest tam od banana i kokosa w tamtą stronę, że to już jest, nasze. Gdzie poszły dziewczyny? O, zobaczcie, jaki wielki kogut. A to jakaś martwa kurka. Salamat, Carl! Careful. Alam, ano? I'm not gonna harm you, no? Dire, follow the trail. Ha? Kana, padulong dito, pataas. Kadat, no? This one, no? The blue big. This one until there. Bisa ka na lubi isang. Kani. Oh, di ba tayo nilubi? Saging. Okay. Yeah, kani wala niya. Wala. No, it's on that side. From this side, the little... I jak widzieliście na tym drugim kawałku ziemi, gdzie tam jest 2200 metrów kwadratowych ziemi, no na ten moment wymaga to, ojej, czego to wymaga? Masę pracy to wymaga i przede wszystkim tego, żeby była tam w miarę dobra droga na miejsce, którą sprawdzimy innym razem, po prostu jak wam wspominałem przed tym spacerkiem. Dżungla, no, chaszcze. Nie wiadomo dokładnie punkt orientacyjny, gdzie ta działka się znajduje, bo nie jest oznaczona ani nic. Po prostu żona była okazja, kupiła ją i no i jest. Powiedzmy sobie szczerze, to jest przyszłościowy projekt. Trzeba chwilę z tym będzie poczekać, aż pociągną drogę, aż będzie można po prostu tam podjechać na górę, bo to jest trochę wyniesione w górę, tam na tym wzgórzu, i wtedy można snuć jakieś plany odnośnie tej działki. Na ten moment skupimy się na tej działce, na tym, co robimy tutaj, na tym miejscu, bo jest tutaj wiele możliwości, a tamta działka sobie będzie czekała. Będzie sobie czekała na przyszłość. Może tam czeka, nic się nie stanie, nigdzie nie pójdzie przecież. A też wielu rzeczy naraz po prostu nie mogę się rozdwoić. Także na ten moment skupiamy się na tym, co jest tu, na planach, które można tutaj zrealizować, bo orientowaliśmy się, na przykład żona się orientuje bardzo dużo na ten temat, jaka jest inwestycja na poziomie 500 000 peso, 500 000 peso, żeby zrobić tutaj z prawdziwego zdarzenia dive stop, żeby kupić sprzęt, zrobić licencję. Chciałbym to zrobić, chciałbym być instruktorem nurkowania, chciałbym móc wychodzić z klientami, którzy przyjadą w morze i nurkować z nimi, instruować ich i wychodzić z nimi. Czyli taka inwestycja byłaby w granicach 500 000 peso i mielibyśmy i cały sprzęt, i wszystkie kursy, i to, co niezbędne, żeby na tym zarabiać. Jeżeli chodzi o zwrot z takiej inwestycji,
no to są ogromne pieniądze, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj jest tylko jedno miejsce, gdzie można nurkować, ta Bachura obok. Oni mają bardzo wysokie ceny w porównaniu do tego, co było w Dumaguete w Darwin. Także jest tutaj perspektywa, żeby na tym zarabiać. No i jak byłem w Norwegii, to myślałem o tym, szczerze o tym myślałem, żeby zrobić sobie kurs na nurkowanie i być instruktorem nurkowania. No ale to też są plany na przyszłość, bo są pewne priorytety w życiu, trzeba pewne priorytety zrobić i wtedy można po prostu iść kroczek po kroczku. Ale biorąc pod uwagę to, że takie plany snujemy odnośnie czegoś takiego, żeby to miejsce tak zarabiało, to też będzie to miało wpływ na to, co będziemy robić z tym domem. Bo wcześniej myśleliśmy, żeby zlikwidować toaletę, która jest tam na zewnątrz, ale jednak wydaje mi się, że toaletę na zewnątrz będziemy robić z prysznicem, tym bardziej, że toaleta tam jest podłączenie do rur. Bo jeżeli byłby tu jakiś punkt, gdzie można wypić kawę, takie rzeczy, jeżeli byliby tu nurkowie, trzeba mieć po prostu miejsce, jakiś zewnętrzny prysznic, właśnie fajnie jak była łazienka też zewnętrzna, żeby jak ktoś ma potrzebę, to nie robił tego gdziekolwiek, tylko po prostu w łazience. Także też ma to bezpośredni wpływ na nasz projekt. Teraz już jest po południu, dogrywam ten kawałek po południu i zaraz się okaże, czy będziemy jechali do Sikihor odwieźć siostrę, czy nie, jak to jest z łodziami dzisiaj. No zaraz będziemy wiedzieli. Wy będziecie wiedzieli za chwilę, a ja się dowiem też za jakiś czas. O, i to są, proszę Państwa, plusy życia na Filipinach. Żona wyszła do ogrodu na działkę i nazrywała moringi. Kto nie wie, czym jest moringa, może sobie wygooglować. Nie sfilmowałem tego, ale mówiłem Wam, że znaleźliśmy lampę solarną, która tutaj była. Powiesiłem ją na razie tutaj, ona jest z sensorem. Będzie oświetlała, jeżeli ktoś będzie do nas wchodził. No i zamontowałem też drugą, na razie prowizorycznie. Prawdopodobnie kupimy słup stalowy, który się zabetonuje. Ten jest akurat jakiś do przesyłu albo prądu, albo czegoś, nie wiem co po nim idzie. Ale tu na drzewie jest takie machoń nieduży, który jest sztywny. Obcięliśmy górę, żeby słońce mogło trafiać na panel solarny. To jest nowa lampa solarna, którą zamówiliśmy z Temu albo z Lazady, że ona ją zamówiła. I zobaczymy, jak ona będzie się sprawowała wieczorem, jak ona będzie dawała światło na ulicę. Ona jest sterowana pilotem, trzeba ją ustawić odpowiednio na pilocie i powinno być światełko przy wjeździe na posesję, a poza tym na ten kawałek małej ulicy przed naszą posesją. Ale dzisiaj jest leniwy dzień, dzisiaj typowy odpoczynek. Moje ciuszki robocze, część koszulek, spodnie tak samo. No już są prawie suche, bo dzisiaj jest tak gorąco. Jest tak gorąco, że jak woda idzie przez te kable, przez te rury, które są na wierzchu gdzieniegdzie, one są ciemne, tak samo nagrzewają się, że woda z kranu dzisiaj leci, jakby miała, myślę, że w granicach 40 stopni, bo jak trzymam pod nią rękę, to jest ciepło. Także dzisiaj jest podgrzewana woda bezpośrednio z kranu. Jak pojedziemy do Dumaguete następnym razem, to kupi się już ten przyrząd, ten podgrzewacz do wody, który montuje się do prysznica, żeby już był na miejscu, bo trzeba będzie powoli zbierać materiały na kontynuację remontu, na start łazienki, bo niebawem będzie się to działo. Trzeba najpierw dokończyć sypialnię i wtedy możemy kontynuować z sekcją łazienka, kuchnia. No i może, tak jak mówiłem, jeżeli kogoś się wynajmie, to automatycznie z drugim piętrem, ze zrywaniem podłogi i zabawa z drugim piętrem, zabawa z dachem, zabawa z konstrukcją. Zobaczymy, ile drzewa uda się wykorzystać z tego, co jest, ile będzie trzeba dorobić. No i w jaki sposób ten dach uda się zrobić. Bo czysto teoretycznie, zawsze teoria jest wiadomo, ale czysto teoretycznie dałoby się może to zrobić tak, żeby podnieść cały dach bez konieczności rozbierania go na części. Po prostu skręcić go, żeby zachował swoją sztywność i podnieść go na siłownikach hydraulicznych, ale
Ale muszę zobaczyć, muszę pomyśleć, czy jest to w ogóle możliwe, a nie tylko teoria. Trzeba pootwierać ściany, trzeba zobaczyć, jak to wszystko jest pomontowane ze sobą. I wtedy albo 4, albo 6 podnośników załatwić i kilka osób do pomocy, żeby w jednej chwili podnosić ten dach, podnieść na tyle, na ile siłownik może go podnieść, podłożyć coś, zaprzeć znowu podnieść i podnieść całość po prostu jako jeden element. Ale wydaje mi się, że jednak będzie trzeba go rozbierać, no ale to zobaczymy w późniejszym terminie. Co, gorąco dzisiaj, Tulf? Gorąco dzisiaj. Montowałem tylko te lampki na zewnątrz i się tak upociłem, że idę się przekąpać w trakcie dnia, bo dzisiaj jest ciepło, jest bardzo ciepło dzisiaj. Ale przyjemnie. Nie ma co narzekać. Lepiej jak jest ciepło niż minus 25. Słońce zaszło, mamy wieczór. Idziemy sprawdzić, jak sprawują się lampki, które dzisiaj założyłem. No już widać światełko. Ta pierwsza jest z sensorem, jest teraz przyciemniona, ale podejdziemy bliżej. A jest ustawiona chyba, że... O jest, łapie sensor. A tutaj mamy drugą. O, przyciemniła się. A tutaj mamy drugą. No więc mamy nowe miejsce do nagrywania zakończeń przy świetle. Siostra zostaje. Zostaje jeszcze jeden dzień. Odwieziemy ją jutro wcześnie rano. I to by było dzisiaj na tyle. Zobaczyliśmy. Nigdy tam nie byłem. Żona też jak kupowała tą działkę, to też nie była na miejscu. Była po prostu okazja, bo ktoś miał potrzebę, a miał działkę na sprzedaż. Jest jakoś za bardzo dobrą cenę to wtedy było. Nie chciałbym was teraz skłamać za ile. Jest to mało istotne i mało ważne. Ale tak jak mówiłem, na razie skupiamy się na tym, co jest, czyli na domku, na plaży. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i za lajki. Trochę się zmieniły statystyki. Już nie jest tak, że 60% ludzi ogląda i nie subskrybuje. Teraz jest 52%, czyli prawie mamy 50-50 subskrybujących do oglądających bez subskrypcji. Także zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Na razie.